Witajcie serdecznie w kolejnym fascynującym wideo. Witam Was w świecie moim filcowym. Wszystkim tym, którzy kliknęli mój poprzedni film, bardzo serdecznie dziękuję. Zdarzyła się tam pewna porażka, gdyż przez przypadek kliknęłam opublikuj i film się opublikował. Zatrzymałam go, ale wiecie, czas liczył się od publikacji, więc nawet nie wiem, w jakim stanie teraz jest, na ilu obejrzeniach, ale bardzo mało, bo mogło być tak, że po prostu opublikowałam to, wy dostaliście powiadomienia, a jak go zatrzymałam i ten, kto kliknął, zobaczył, że nie ma z filmu i zrezygnował całkowicie. Także ten film był następnego dnia opublikowany w niedzielę. Także kto nie oglądał, to zapraszam do nadrobienia. Wszelkie komentarze bardzo mile widziane, pod tym filmem też. Tutaj jestem na etapie robienia kolejnej figurki leżącej. I jak to już opowiedziałam właśnie w poprzednim odcinku, będzie to taka wersja moja tańsza. I tak, tu jest kadłubek. Spód jest płaski, bo to nie będzie na szkielecie z drutu, czyli jest robione na podstawie broszki. Tu są łapy przednie, łapy tylne, podstawa głowy. Zobaczcie, już całkiem nieźle to wygląda. Tutaj są uszy, a jeszcze będzie przeobrażenie totalne tego psa, ponieważ on jest długowłosy. Mam dużo zdjęć jako ostrzyżonego, ale normalnie był długowłosy. I tutaj mamy uszka. Tak to się na razie na tym etapie prezentuje. W dalszej części będę powiększać ten tułów, robić łapki, bo on ma na końcach łapek opuszki białe. Czyli tak mniej więcej od połowy łap, czy mniej więcej odtąd ma białe. Uciekam i tak, jestem w fazie nagrywania filmu spacerowego, więc nie wiem, co będzie pierwsze, czy ten odcinek, czy ten ze spacerem, ponieważ nagram już miałam dwa podejścia. Dzisiaj byłam na tym spacerze, ale zostawię chyba z tego kadru tylko spotkanie z wiewiórkami, ponieważ znowu nie przeklikałam tam jakieś rzeczy w telefonie i rozdzielczość jest nie taka, jaka powinna być, jakbym z kalkulatora nagrywała. I tak się zdenerwowałam, że znowu wykasowałam. Muszę sobie naprawdę kupić tą inną kamerę, bo nie będę się wtedy martwić o to, czy to jest płynne, czy nie płynne, czy z kalkulatora, czy nie, bo tam są różne opcje, a nie mogę nagrywać cały czas w wysokiej rozdzielczości, bo mi się po prostu w 5 sekund zapcha cały telefon i już nic wam nie nagram. Także tyle to by było w tej części. Jak zrobię te łapki, zobaczymy się w kolejnej odsłonie. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Zrobiłam łapki. Tutaj jest łapa, tutaj łokieć, ale będę jeszcze pogrubiać, bo wymagają tego. Ciężko się robi, jeżeli jest zwierzę, które ma łapkę właśnie, że kończy się na biało. Jest trochę gimnastykowania się z tym. Tutaj jest podstawa łapy, mam tutaj 2 palce, ale jeszcze będę dorabiać 2 kolejne tutaj po bokach. Tutorial na to jest u mnie w dziale How to. Zostawię wam tutaj link, odnośnik do tego filmu, abyście mogli obejrzeć i sobie sami zrobić. I mam dla was niespodziankę. Przyszło do mnie zamówienie z AliExpress i będę chciała przetestować nową technikę, do której już się długo zbierałam. To jest jedno narzędzie do tego. Kto odgadnie, do czego to jest, niech napisze w komentarzu. Jeżeli ktoś odgadnie, no to umieszczę go tutaj w filmie. Chyba że będzie ich tak bardzo dużo, ale zobaczymy, czy znacie się. Bo tak trochę niepozornie to wygląda. Mała podpowiedź, tu się coś przyczepia. Jeszcze dodatkowo. Tak to wygląda z drugiej strony. Jestem ciekawa, czy wiecie, o co chodzi. I zamówiłam jeszcze jedną rzecz, która jest jakby poboczną rzeczą od tej rzeczy. Jakaś inna wersja tej technologii. I zamówiłam sobie taki zestaw startowy i jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle wyjdzie. Będziemy sobie sami testować, jak to się robi, bo ja pierwszy raz będę to robić. Pierwszy raz w życiu tą techniką.
i pierwszy raz tamtą, co sobie zamówiłam. Więc dużo ciekawych rzeczy przed nami, przed Wami i przede mną, bo jestem sama ciekawa, jak mi to wyjdzie, bo nigdy tego nie robiłam. Także w następnym filmie zapewne zobaczycie, o co mi chodziło. Uciekam do dalszej pracy i odezwę się, jak już będzie trochę więcej zrobione. A, jeszcze ogon mnie czeka. Także mam tutaj drucik i tu jest jeszcze ogon do dalszej części. No nic, uciekam. Amoku tworzenia całkiem zapomniałam włączyć jakiekolwiek nagrywanie, żeby Wam pokazać, jaki jest dalszy etap. Także połączyłam już tutaj całą figurkę w jedną całość. Jeśli tu jest płaska od spodu, to jeszcze wyrównam, ale zobaczcie, jak to jest, że przy tworzeniu figurki cały czas ta cała figurka pracuje, jak się zgina, jak się robią właśnie jakieś wklęśnięcia i tak dalej, i to potem trzeba wyrównywać i na tym właśnie obrazku to szerzej można zauważyć. O, tak to wygląda w ten sposób. Jakiś pies szczeka za oknem, ale już trudno. Wcześniej śpiewały ptaki, teraz pies szczeka. Takie uroki. I tak jak mówiłam wcześniej, połączyłam wszystko już w jedną całość, są łapki i tak dalej. No i teraz jest pies jakby na goło, czy nie jakby, tylko jest. I będę tworzyć sierść. Tutaj mam ogon, to jeszcze będę dołączać, ale na razie nie dołączam, bo chcę jeszcze zrobić głowę, mniej więcej dotąd do kryzy i potem dołączę ogon i jeszcze pewnie będę budować tutaj, bo mi się wydaje, że jeszcze nadal jest za płasko, więc pewnie tutaj będzie jeszcze więcej trochę nabudowane i będzie tworzona sierść. Także tak to się na razie prezentuje i uciekam do dalszej pracy i tworzenia sierści. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Kompletnie zapomniałam się nagrywać, robić uaktualnienia lisu, więc lisu jest już skończony. Tak się prezentuje od tyłu. Pokażę Wam w całości w dogodnym do tego momencie. A teraz Wam pokażę kolejnego psa, który zresztą jest z tego samego domu. Jest to cudak. Cudak jest bardzo podobny do pewnej rasy psa i mam nadzieję, że ktoś tutaj strzeli i odgadnie, do jakiej rasy jest podobny. Na razie wygląda to tak, nie będziecie mogli zobaczyć, na razie Wam nie pokażę zdjęcia oryginału, więc będzie trudniej, ale już tutaj te takie zarysy i kolory są, predysponują go do pewnej rasy psa. Niezbyt popularnej, mogę podpowiedzieć, ale jak ktoś zgadnie, no to będzie super. Także piszcie w komentarzach, co to może być za rasa. Tyle zrobiłam. Mam tutaj uszy i kolor jego jest taki nieoczywisty, bo miały być brązy, a dobór tych kolorów jest bardzo ciężki na odległość, bo wiecie, każdy widzi inaczej. Ja widzę inaczej, zdjęcie właściciel wie, jak wygląda ten pies w oryginale, więc doszliśmy do takiego konsensusu, pokazywałam kolory wełny, jakie mam i takie potworzyłam mieszanki różne, które prawdopodobnie będą odpowiadać cudakowi. Super imię, naprawdę. Takie sobie wybrałam, brązy i tak dalej. Na razie właśnie zrobiłam tą głowę. Zaraz będę robić łapy. No i tak się prezentują uszy. Więc tu będzie jeszcze trochę czerni. Tak to wygląda, jak przyłożę. Jeszcze jak zrobię łapki, no to się będę odzywać. Będzie to taki vlog składany z różnych okresów dni i tygodni, ponieważ pomiędzy tym a tym psem jest około tygodnia czasu, no więc to będzie pewnie z 2 tygodni taki vlog składany, no ale pomiędzy wskoczą jeszcze inne. Także do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Witajcie moi drodzy w kolejnej już ostatniej odsłonie. Jestem na ostatnim etapie tworzenia cudaka. Nie będę go pokazywać z przodu, ale
Przynajmniej pokażę Wam tutaj, trochę dobiję sierści. No może nie tą igłą, tylko drugą. Na razie ubijemy, a potem będę wyciągać w drugą stronę. Może tym jednak. I przy okazji opowiem Wam. Minęły w zasadzie już 2 tygodnie od tego momentu, kiedy wrzuciłam Wam ostatni vlog. Poprzedni oglądaliście z figurką Madrid. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Dużo osób weszło na film o szkielecie z drutu. Ma bardzo dużą popularność, więc widzę, że interesują Was takie treści. Jeżeli macie pytania odnośnie filcowania, to piszcie w komentarzach w jakimkolwiek języku. Ja sobie przetłumaczę, także nie martwcie się. Myślę, że już jest ubite. Ten odcinek myślę, że będzie stosunkowo krótki, chyba już naprawdę, bo na razie z tego co zobaczyłam mam chyba 9 minut czy 10, także będzie kilkanaście minut trwał ten odcinek. Dobrze, zróbmy sobie teraz sierść. Mam tutaj igły odwrotne trójkątne, czyli o przekroju trójkątnym. No i do dzieła. Tak to wygląda wyciąganie sierści takimi igłami. Stosunkowo szybko się robi, jeżeli macie 2 igły. Także polecam. Zrobię kawałek, a potem Wam coś pokażę. Bo jeszcze oprócz tego mojego przyrządu, co Wam pokazałam na początku odcinka, przyszła mi kolejna paczka w ciągu następnego tygodnia. Myślałam, że będę dłużej czekać, a jednak niespodzianka i przyszło szybciej. To jest zestaw do następnej rzeczy. Pokażę Wam kluczową rzecz do tego, ale najpierw tutaj zrobimy ten kawałek. Jeszcze trochę sierści. O, przytniemy. Tak się prezentuje z bliska. O, kawałek sierści. Pokażę Wam ten zestaw. Przyszedł do mnie z Chin i to jest kluczowy element. Pierwszy raz w ogóle to widziałam. Powiem Wam, że oglądam różne zestawy i tak, co mnie najbardziej interesuje, to sobie zamawiam, żeby zobaczyć, sobie poćwiczyć. A wy razem ze mną się dowiecie o różnych technikach. W ogóle, kto zna tą technikę? Do czego to jest? Poprzednio, wcześniej Wam pokazałam inny element z innego zestawu. Znaczy nie z innego zestawu, sobie zestaw zrobiłam sama. Tylko potrzebny był mi jeden element do tego, żeby kluczowy, żeby tym wykonywać, a to jest kluczowy element do następnego zestawu. Także jeżeli ktoś się zna i ktoś wykonywał tym, to proszę napisać w komentarzu, co to może być. Tu jest reszta do tego. Powiem Wam, jaram się jak pochodnia, bo myślę, że to będzie naprawdę dużo zabawy fajnej. I pierwszy raz w ogóle widzę, są te kreatywne druciki, włóczki różne. Jest coś takiego. To już będzie bardzo duża podpowiedź. No i tu mam jeszcze do przyklejania jakiś klej i różne inne rzeczy. Jak zrobić tą rzecz. Także to będzie genialne, powiem Wam. I jeżeli ktoś wie, o co chodzi, no to piszcie, co to może być i do czego to służy. Powiem Wam, że chyba z tego jestem najbardziej zadowolona, że to przyszło. Chociaż tamto też jest bardzo interesujące. Nie będę już przedłużać, to będzie krótki odcinek. W następnym zobaczycie już, jak zajmuję się tamtą pierwszą techniką, z tym pierwszym przedmiotem, co na początku tego filmu pokazałam. Będzie trochę zabawy, jestem sama ciekawa, jak mi to wyjdzie.
Życzę Wam cudownego tygodnia i sobie, jeżeli filcujecie, to dużo fajnych projektów, dużo fajnych zwierzątek i postaci, żeby Wam wyszły. No i piszcie w komentarzach i też dziękuję za komentarze, które tutaj zostawiacie. Pozdrawiam Was wszystkich z całego świata. Bardzo się cieszę, że przybyliście tutaj na mój kanał i będziemy razem odbywać tą podróż filcową i nie tylko, bo będę chciała Wam pokazywać też inne techniki, które sama na sobie będę testować. Miłego tygodnia, dziękuję za wszelkie komentarze, udostępnienia mojego filmu, za wszystkie kciuki serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Pa!